Cześć, tu Łukasz i Radek. Witajcie w naszej kolejnej podróży. Jeszcze w bardzo dobrych nastrojach. Tym razem zabieramy Was na wyspę Madera. Poznawanie tego wyjątkowego skrawka lądu na Atlantyku rozpoczniemy od stolicy, czyli miasta Funchal. I o tym będzie ten odcinek. Przejdziemy kolorowymi uliczkami miasta. Ponoć jedne drzwi są najładniejsze, ale idziemy i ja już zapomniałem, jaki to jest numer. Potargujemy się na słynnym bazarze. Warzywa, owoce, kwiaty, wszystko pachnie. No ryby też. Wjedziemy kolejką na Monte. Ale najpierw stoimy swoje w kolejce. Oczaruje nas tropikalny ogród Pan powiedział, że jak kupimy jeszcze jednego, to mamy 5 euro taniej. i zjedziemy sankami prosto w dół po asfalcie. Oczywiście nie zabraknie nam apetytu na maderskie smakołyki. Zapraszamy. Widać napis Madeira? Chyba tak. No to zaczynamy. Pośród bezkresnego Atlantyku istnieje miejsce, gdzie można dostrzec przebłysk dawnego świata. Świata sprzed nas. Świat gór ponad chmurami. Świat lasów oddychających mgłą. Świat wody, która nie zna spoczynku. Jest taka wyspa na oceanie. Miejsce wielu światów. Ogień dał jej początek. Woda nadała kształt. Wiatr dopracowywał każdy szczegół. A człowiek postanowił odnaleźć się w tej historii. To jest kolejna podróż, nasze kolejne przygody. Co można odkryć na tej przepięknej wyspie, zobaczcie razem z nami. To opowieść o górach, oceanie, ludziach i żywiołach, które wspólnie ukształtowały niezwykły ląd na Atlantyku. Wyruszmy tam. Kierunek Madera. A wyruszamy z Katowic. Lot nie jest krótki, bo trwa około 5 godzin, kierując się na jedyne lotnisko na wyspie Maderze, na którym lądują międzynarodowe samoloty, czyli do stolicy Funchal, a precyzyjniej w Santa Cruz, koło Funchal. Na całym archipelagu Madery są 2 lotniska do ruchu międzynarodowego. Jedno na pobliskiej wyspie Porto Santo, którą mijamy po drodze, drugie w Funchal. I w końcu naszym oczom ukazuje się główna wyspa Madera, gdzie zmierzamy. Skrawek lądu na Atlantyku o długości 57 km i 22 km szerokości. Lotnisko jest niewielkie, ale szczególne. Przez wiele lat lotnisko na Maderze należało do najbardziej wymagających w Europie. Krótki pas startowy, góry i silne wiatry z nad Atlantyku sprawiały, że lądowanie tutaj było prawdziwym wyzwaniem. Inżynierowie podjęli odważną decyzję. Część nowego pasa startowego zbudowano nad oceanem, opierając go na 180 betonowych filarach. Choć dziś pas jest już znacznie dłuższy, Madera wciąż wymaga od pilotów specjalistycznego szkolenia. Natura nadal stawia własne warunki. Wyjątkowe lotnisko uzyskało w 2017 roku imię najsłynniejszego Maderczyka, słynnego piłkarza Cristiano Ronaldo. Wspólnie z Cristiano Ronaldo Witamy na Maderze. Jeszcze przy lotnisku odbieramy zamówiony już wcześniej samochód z wypożyczalni. Oczywiście można poruszać się po Maderze autobusami lub wykupować gotowe wycieczki, ale własny pojazd to komfort i czasem jedyny sposób na dotarcie do niektórych miejsc. Z lotniska do Funchal dojedziecie autobusami Aerobus, miejskimi lub taksówką. To niecałe 30 minut drogi. Zmierzamy do naszej bazy, skąd będziemy wyruszać na zwiedzanie wyspy. Wybraliśmy na cały pobyt miejscowość Ribeira Brava. Dobrze skomunikowaną z całą wyspą, do najdalszego zakątka można na Maderze trafić w godzinę. Nocować będziemy w Hotel do Campo. Jak nazwa wskazuje, miał być wiejski, ale komfortu Wam tu nie zabraknie. A widok fantastyczny. Obiekt położony jest na wzgórzu, ponad miejscowością Ribeira Brava. Jest cicho, spokojnie, z własnym parkingiem. O samym miasteczku opowiemy Wam więcej w kolejnych częściach serii o Maderze. W tym odcinku powiemy o tym, co ciekawego można robić i zobaczyć w stolicy Madery, mieście Funchal.
Od miasteczka Ribeira Brava to odległość około 20 km. Jeśli tak jak my docieracie tutaj autem, z pewnością przyda się informacja o 2 parkingach, które zlokalizowane są na przeciwległych krańcach Funchal i znajdują się na tyle blisko największych atrakcji miasta, że możecie z nich wyruszyć pieszo na zwiedzanie. Są też nieco tańsze niż te położone w centrum. Funchal to największe miasto Madery i stolica autonomicznego regionu. Jego historia sięga początków portugalskiego osadnictwa na wyspie w XV wieku. Dzięki dogodnemu położeniu szybko stało się ważnym portem handlowym, a w 1508 roku otrzymało prawa miejskie. Nazwa miasta pochodzi od portugalskiego słowa funcho, które oznacza koper włoski, który porastał okolice dzisiejszego miasta. Z kolei nazwa Madera pochodzi od portugalskiego słowa madeira, które oznacza drewno. Kiedy portugalscy żeglarze dotarli na wyspę, zastali ją niemal całkowicie pokrytą gęstym lasem, więc nazwali ją Wyspą Drewna albo Wyspą Lasu. Przez stulecia rozwój miasta napędzał handel cukrem i słynnym winem Madeira, które trafiało do wielu zakątków świata. Dziś Funchal jest gospodarczym, administracyjnym i turystycznym centrum archipelagu, zamieszkiwanym przez ponad 100 000 osób. Przy ludności całej wyspy szacowanej na 250 000 osób, 4 na 10 mieszkańców Madery mieszka w Funchal. To właśnie tutaj koncentruje się życie wyspy, od historycznego centrum i portu po nowoczesne hotele, restauracje i nadmorską promenadę. Od portu rozpoczynamy poznawanie tego miasta. Dzięki położeniu w samym sercu Atlantyku przez wieki był ważnym przystankiem dla statków podróżujących między Europą, Afryką i Ameryką. Choć przez wieki port Funchal był centrum handlowym wyspy, dziś jego nabrzeża należą głównie do promów, jachtów i statków wycieczkowych. Funkcję głównego portu handlowego przejął położony na wschodzie wyspy port w Canisal. Dzięki temu w Funchal można w porcie pływać na deskach, kajakach i małych łódkach żaglowych. Jest też miejsce, które współcześnie kojarzy się nie tylko z nabrzeżem Funchal i nie tylko z samym miastem, ale i całą Maderą. Tuż przy porcie znajduje się Muzeum CR7, w którym zgromadzono setki pamiątek oraz trofeów dokumentujących drogę Cristiano Ronaldo od młodego chłopca z Madery do światowej gwiazdy sportu. Wśród eksponatów można zobaczyć m.in. złote piłki, złote buty oraz trofea zdobyte w barwach klubów i reprezentacji Portugalii. Jako że fanami CR7 jesteśmy niewielkimi, pozostajemy przy obowiązkowym pozowaniu z gigantycznym pomnikiem Cristiano Ronaldo, stojącym naprzeciw muzeum. Nad muzeum znajduje się hotel Pestana CR7, otwarty w 2016 roku we współpracy z Ronaldo z portugalską grupą hotelową. Tak gdybyście chcieli poczuć się jak goście słynnego piłkarza. Tuż przy porcie stoi jeszcze jeden niezwykły symbol współczesnego Funchal. Gigantyczna ryba stworzona z odpadów znalezionych w wodach wokół Madery. Dzieło stworzone przez artystę Bordalo II przypomina, że ocean, od którego od wieków zależy życie wyspy, dziś potrzebuje także ochrony. Od portu i mariny można rozpocząć wędrówkę promenadą nadmorską Funchal. Łączy wspomniane wcześniej miejsca z parkami i nadmorskimi dzielnicami, pozwalając spacerować niemal przez cały czas w towarzystwie Atlantyku. Plaże nie są tu jak z oceanicznych wizytówek. Wybrzeże jest przede wszystkim kamieniste, a żeby ograniczyć siłę oceanicznych fal, trzeba budować odpowiednie konstrukcje kamienno-żelbetowe. Musimy przyznać, że nie jest to najładniejszy deptak nadmorski, jakim spacerowaliśmy. Niemniej wiele osób chętnie z niego korzysta, zarówno turystów, jak i mieszkańców. Z nadmorskiej promenady Avenida do Mar najlepiej też widać położenie Funchal. Z jednej strony rozciąga się ocean, z drugiej zbocza
po których zabudowa miasta wspina się wysoko w górę. To właśnie przy promenadzie znajdziecie jeden z bardziej znaczących pomników w mieście. To pomnik autonomii, postawiony z okazji uzyskania niepodległości Madery od Portugalii. Upamiętnia uzyskanie przez archipelag statusu regionu autonomicznego po zmianach politycznych, które nastąpiły w Portugalii w 1976 roku. Jak widać jednak o wiele chętniej fotografowana jest nadmorska wizytówka całej wyspy. Wędrując nadmorską promenadą Avenida do Mar, ostatecznie docieramy do położonego tuż nad brzegiem Atlantyku fortu Santiago, czyli fortu Świętego Jakuba. Jego budowę rozpoczęto około 1614 roku, w czasach gdy Madera, położona na ważnych szlakach oceanicznych, musiała chronić się przed atakami korsarzy. Fort strzegł zatoki i portu, czyli miejsc, od których zależały handel, bezpieczeństwo i kontakt wyspy ze światem. Jego masywne mury przypominają, że przez wieki ocean był dla Madery nie tylko drogą do rozwoju, ale także źródłem zagrożenia. Czym teraz fort jest dla Funchal? W XX wieku obiekt przeszedł renowację. Przez pewien czas mieściło się tu Muzeum Sztuki Współczesnej. Teraz można po prostu wejść na fort, podziwiać budowlę i widoki z niej. Albo skorzystać z istniejącej tu restauracji. Schodzimy teraz z promenady nadmorskiej i kierujemy się w stronę tego charakterystycznego budynku. Na zakupy. Kolejnym bardzo licznie odwiedzanym miejscem Funchal jest Mercado dos Lavradores, czyli targ rolników. Od ponad 80 lat pozostaje jednym z symboli Funchal. Otwarte w 1940 roku targowisko miało być głównym miejscem zaopatrzenia miasta i współcześnie tętni życiem i mieszkańców, i turystów. To tutaj właśnie najlepiej można poznać smaki Madery. Na stoiskach obok tradycyjnych bananów można znaleźć marakuję w wielu odmianach, pitaję, zwaną smoczym owocem, anonę, która smakuje jak połączenie banana, ananasa i truskawki, pitangę, tamarillo, czyli pomidora drzewiastego. Jedną z największych atrakcji jest słynny banananas. Choć nazwa sugeruje połączenie banana i ananasa, w rzeczywistości jest to odmiana marakui. Przy całym tym zakupowym szale, mnogości wyboru i olbrzymich tłumach trzeba pamiętać, że ceny na tym targu są o wiele wyższe niż w innych sklepach. Sprzedawcy nierzadko stosują wiele technik, by skusić nas do kupna. Na przykład dają do spróbowania o wiele słodsze kawałki owoców, dodają do torby inne, słowem trzeba być bardzo czujnym. Dodajmy też, że piątek jest najlepszym dniem na zakupy, gdyż zjeżdżają tu ze swoimi towarami autentyczni plantatorzy i rolnicy. Jak widać, Łukasz już się targuje. Odrębną częścią Mercado dos Lavradores jest targowisko rybne. Coś dla fanów owoców morza. Największą uwagę przyciąga lokalny symbol kulinarny wyspy – pałasz czarny, znany jako eszpada. Ta niezwykła ryba żyje setki metrów pod powierzchnią Atlantyku. Ma wydłużone, niemal wężowate ciało, duże oczy i charakterystyczne ostre zęby, przez co bardziej przypomina stworzenie z głębin niż rybę trafiającą na talerz. Mimo swojego groźnego wyglądu pałasz ma śnieżno-białe mięso i od wieków jest jednym z najważniejszych elementów lokalnej kuchni. Niebawem go spróbujemy, a jest on podawany w charakterystyczny dla Madery sposób. Targ jest niesamowitą atrakcją. Naprawdę ilość owoców, warzyw, wszystkiego robi niesamowite. ścisk, tłumy, Tak. warzywa, owoce, kwiaty, wszystko pachnie. No ryby też. Ryby też. Czas odetchnąć świeżym powietrzem, pachnącym kwiatami. Co roku w maju ulice Funchal, ale i innych maderskich miasteczek wypełniają się tysiącami kwiatów podczas jednego z najbardziej znanych wydarzeń na wyspie – Festiwalu Kwiatów. Miasto zmienia się wtedy w kolorowy ogród pełen dekoracji, kwiatowych dywanów i artystycznych instalacji.
Co ważne, to nie tylko turystyczna atrakcja, ale ważne wydarzenie dla mieszkańców. Jego tradycja sięga lat 50. XX wieku. Wszystkich otaczają piękne kwiaty, kompozycje, owoce i warzywa. Są występy zespołów folklorystycznych, a te zapraszają do wspólnej zabawy wszystkich przybyłych. Uczestniczymy w tej zabawie na jednej z najpopularniejszych uliczek Funchal – Avenida Arriaga. Przy ulicy znajduje się też ważny punkt dla Madery – pomnik João Gonçalvesa Zarco, portugalskiego żeglarza uznawanego za odkrywcę i jednego z pierwszych kolonizatorów Madery. To właśnie on oraz Tristão Vaz Teixeira i Bartolomeu Perestrello dotarł do archipelagu na początku XV wieku i odegrał kluczową rolę w jego zasiedleniu. Portugalczycy odkryli najpierw w 1418 roku wyspę Porto Santo, a następnie Maderę rok później. Pierwsi osadnicy zaczęli przybywać około 1425 roku. Zarco został pierwszym kapitanem Funchal i przez lata zarządzał rozwojem wyspy. Ulica Avenida Arriaga rozpoczyna się przy katedrze i prowadzi w kierunku zachodniej części miasta. Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znana jako Sé Catedral, należy do najstarszych i najważniejszych zabytków Madery. Jej budowę ukończono w 1514 roku, zaledwie kilkadziesiąt lat po zasiedleniu wyspy przez Portugalczyków. Nazwa Sé pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego siedzibę biskupa i do dziś jest używana w odniesieniu do najważniejszych katedr Portugalii. Choć z zewnątrz wydaje się stosunkowo skromna, wewnątrz zadbano o bogate zdobienia. Jej największym skarbem jest niezwykły drewniany strop, łączący europejskie i arabskie tradycje rzemieślnicze. Przed katedrą znajduje się pomnik świętego Jana Pawła II, upamiętniający wizytę papieża na Maderze w 1991 roku. Była to jedyna papieska wizyta na wyspie i jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych we współczesnej historii archipelagu. Katedra Sé znajduje się w historycznym sercu Funchal. To właśnie wokół tej części miasta przez stulecia koncentrowało się życie religijne, handlowe i administracyjne Madery. Zaledwie kilka kroków stąd rozpoczynają się uliczki Starego Miasta. Najstarsza z nich to Rua de Santa Maria. Jej początki sięgają XV wieku, kiedy rozwijające się miasto zaczęło rozrastać się wzdłuż wybrzeża. Przez stulecia była zwykłą ulicą zamieszkiwaną przez rybaków, kupców i rzemieślników. Dziś przyciąga odwiedzających kolorowymi restauracjami, niewielkimi galeriami oraz projektem Art of Open Doors, w ramach którego setki drzwi zostały zamienione w oryginalne dzieła sztuki. Ponoć jedne drzwi są najładniejsze, ale idziemy i ja już zapomniałem, jaki to jest numer. Można spacerować i podziwiać te rysunki. Zawsze w takich przypadkach mówimy, że najlepiej zagubić się w tych uliczkach. Ale tutaj nie można się zagubić, bo tu jest jedna uliczka, więc właściwie idziecie sobie prosto tą uliczką cały czas. A jeśli chcecie zjeść maderskie specjały w najwyższych cenach, to właśnie tutaj jest najlepsze miejsce. Kiedy nadchodzi popołudnie i wieczór, robi się tu naprawdę tłoczno, ale sprawdzimy to później. To, co dzieje się nad naszymi głowami, spacerując uliczką Santa Maria, zapowiada naszą kolejną atrakcję. Oczy zwiedzających Funchal często wznoszą się ponad miasto w kierunku otaczających stolicę Madery wzgórz. Monte to górna część Funchal, położona wysoko nad oceanem. Dzielnica Funchal, rozciągnięta na stromych zboczach nad miastem, ma chłodniejszy klimat, więcej zieleni i bardziej spokojny charakter. Aby tam się dostać, możecie skorzystać z autobusu, można wjechać własnym autem, ale uprzedzamy, ulice wznoszą się naprawdę bardzo stromo. Zdecydowana większość wybiera się na Monte, korzystając z popularnej kolejki linowej. Radek, gdzie my teraz idziemy? Na kolejkę, czyli w górę jedziemy. Ale najpierw odstoimy swoje w kolejce. Ale nie ma. Czyli znowu się potwierdza, że im później, tym lepiej. Tak. Na Maderze wysypiajcie się. Zazwyczaj jest tu bardzo dużo ludzi. Na szczęście nam trafia się spokojniejsza pora.
Wjazd kolejką zapewnia doskonały widok na całe miasto. Wagoniki wznoszą się powoli, pokazując zabudowania z zupełnie innej perspektywy i odkrywając rozległość miasta. Kolejka linowa pokonuje około 560 metrów. Trasa trwa 15 minut. Dostarcza tak przyjemnych wrażeń, że chciałoby się jechać jeszcze dłużej i jeszcze wyżej. Dawniej wjeżdżano na Montę pociągiem. Funkcjonowała tu zwykła kolej. Tę historię zobaczycie w budynku dawnej stacji kolejowej, którą odnajdziecie tu na wzgórzu, kilka kroków od stacji kolei linowej. Wewnątrz zorganizowano niewielkie centrum poświęcone historii. Dawna kolej funkcjonowała od końca XIX do 1943 roku. Linia miała niecałe 4 km długości. W budynku dawnej stacji można zobaczyć archiwalne zdjęcia, filmy i pamiątki związane z dawną trasą. To niezbyt często odwiedzana atrakcja na Montę, a naprawdę warto. Teraz kolejka linowa to atrakcja turystyczna. Niegdysiejsza kolej była wymogiem cywilizacyjnym korzystającym z osiągnięć technologicznych. Dodajmy, że z Montę można wyruszyć także drugą kolejką linową, która prowadzi w stronę Ogrodu Botanicznego. Trasa ma około 1600 metrów i jest przewieszona między dwoma wzgórzami. Zdecydowanie najczęściej kroki odwiedzających Montę kierują się do tego pięknie zielonego miejsca. Przed nami Monte Palas Madeira. Miejsce, które trudno nazwać zwykłym tropikalnym ogrodem. To raczej osobny świat, ukryty za murami dawnej posiadłości. Kupujemy więc bilet i zanurzamy się w tym wszystkim. Obecny kształt ogrodu zawdzięczamy José Berardo, maderskiemu przedsiębiorcy, który pod koniec lat 80. XX wieku kupił podupadły teren i przekształcił go w jeden z najbardziej niezwykłych ogrodów na wyspie. Spacer prowadzi wśród egzotycznej roślinności, która otacza ścieżki niemal z każdej strony, przeplatana strumieniami, kaskadami i wodospadami. Ogród ma kolekcję około 60 gatunków sagowców. Rosną tu też sekwoje z Ameryki Północnej, azalie i kamelie z Azji. Pojawiają się orientalne akcenty, pagody, kamienne rzeźby i mostki, które nadają temu miejscu zupełnie inny rytm. W innych częściach ogrodu uwagę przyciągają azulejos, tradycyjne portugalskie płytki ceramiczne opowiadające fragmenty historii i kultury. Docieramy też do małego wodospadu, sadzawki, a w niej witają nas przepiękne flamingi. To chyba miejsce, w którym odwiedzający spędzają najwięcej czasu. Ale kolejne atrakcje czekają. Na przykład zza dalszych roślin wyłaniają się okazałe pawie. Zdają się nie przejmować gośćmi. One są u siebie. Pawie przechadzają się swoimi traktami dalej, a nas wędrówka prowadzi coraz głębiej, a właściwie coraz niżej, aż do największego stawu z wodospadem. Akurat trafiamy na kameralny koncert. W tak miłym otoczeniu trudno odmówić sobie świeżo wydrążonego ananasa wypełnionego drinkiem z rumu maderskiego i soku ananasowego. Pan powiedział, że jak kupimy jeszcze jednego, to mamy 5 euro taniej. Oj, to kupmy jeszcze 2. Trudno o lepsze zakończenie tej wizyty. Trzeba jednak wrócić znów na górę, czyli na początek ogrodu. Jeśli poczujecie się już zmęczeni lub spróbujecie za dużo ananasowych drinków, można skorzystać z tej stylowej podwózki. Żeby było jasne, my dotarliśmy do wyjścia pieszo. Ale nie na długo zabawimy w górnej części Montę, bo zaraz czeka nas szybki transport w dół. Ta kolejka świadczy o tym, że wielu osobom się to marzy. Wszyscy czekają, by zjechać w dół w sposób całkowicie nietypowy. Panowie Careiros, ubrani na biało i w charakterystycznych słomkowych kapeluszach, przygotowują wiklinowe sanie, które po chwili z pasażerami i 2 kierowcami suną prosto w dół. Nie możemy się już doczekać. Jeśli tak jak my jesteście niecierpliwi i nie lubicie kolejek, to możecie skorzystać ze specjalnego biletu, który omija kolejkę. Jest drożej, ale oto już zaparkowano nasze sanie. My się pakujemy na kanapę i prosimy o odpowiedni podkład do sań.
Zjeżdżamy tymi saniami też dla was. Żebyście zobaczyli, że na pewno chcecie. Ta tradycja narodziła się w XIX wieku. Dla mieszkańców Monte nie była wtedy atrakcją turystyczną, lecz praktycznym środkiem transportu. Znaczy nie pytaliście o wagę, wiesz? Dzięki saniom można było szybko dostać się z położonego wysoko wzgórza do centrum Funchal. Jedź prosto. Dziś zjazd ma około 2 km. Sanie nie mają silnika ani kół, tylko drewniane płozy. Poruszają się dzięki nachyleniu ulicy, a kontrolują je carreiros, doświadczeni kierowcy, którzy sterują i hamują za pomocą własnych butów ze specjalną gumową podeszwą. To jednocześnie przejażdżka, tradycja i mały spektakl. No nie, znowu to robi. Przez kilka minut człowiek jedzie przez miasto w wiklinowym koszu, prowadzony przez ludzi wykonujących zawód, który istnieje tu od pokoleń. Znaczy nie wiem, czy wiecie, ale przed nami jest samochód, nawet 2. Słuchajcie, bokiem też sankami można zjeść. Jak widać, nawet dorośli mężczyźni czują się tu jak dzieci i bawią się doskonale. Pewnie dlatego też, że nie pamiętają nawet, kiedy zjeżdżali zwykłymi sankami po śniegu, a tym bardziej tapicerowaną kanapą po asfalcie. Okej. Thank you. Wszystko co dobre szybko się kończy. O, super. Jej. Carreiros wracają na górę autobusem, sanie pakowane są na naczepy, a dla nas jest teraz kilka scenariuszy na dalsze wydarzenia. Albo schodzicie lub zjeżdżacie autobusem już w dół do miasta, ale jeśli macie bilet powrotny na kolejkę, to trzeba znów dostać się na położoną wyżej górną stację kolejki. Wspinania pieszo nie polecamy, bo jest naprawdę stromo, nawet asfaltem. Do kolejki możecie wrócić autobusem lub tak jak my, żeby było szybciej, wybrać taksówkę. Ze stacji górnej kolejki zjeżdżacie wagonikiem w dół do miasta. Wrażeń na Monte jest aż tyle, że podczas powrotnej podróży człowiek po prostu odpoczywa od tych wszystkich emocji i wspomina to, co się wydarzyło. Jeśli wasz plan podróży to umożliwia, przeznaczcie sobie na Monte cały dzień. To gdzie teraz? Coś zjeść. Też o tym pomyśleliście, że aż człowiek zgłodniał po tym wszystkim? We Funchal i okolicach są setki, jeśli nie tysiące barów, restauracji, właściwie z kuchnią z całego świata. Nam chodziło o smaki z Madery i kierowaliśmy się opiniami tych, którzy już skorzystali z tutejszych restauracji. Na początek więc wybieramy się do restauracji San Antonio. Pokazujemy ją wam na mapie. Lokal jest elegancki, ale bez zadęcia. Co najważniejsze, podaje maderskie przysmaki. Zamawiamy więc sztandar Madery, czyli bolo do caco. Choć nazwa sugeruje ciasto, jest to okrągły, płaski chlebek, tradycyjnie pieczony na gorącej kamiennej płycie zwanej caco z ciasta z dodatkiem batatów. Najlepiej smakuje na ciepło, z masłem czosnkowym i natką pietruszki. Prosty, ale wręcz uzależniający. Może być przekąską, przystawką lub dodatkiem. A na co ten pręt na środku stołu? Nie na parasol. Na tym zawisa właśnie espetada. To kolejne słynne danie Madery. Duże kawałki wołowiny nadziewane na szpadę lub drewniany kij laurowy, doprawione solą, czosnkiem i liściem laurowym, a następnie grillowane nad ogniem. Laurowy kij dodaje jeszcze większego aromatu, a krzewy laurowe to jeden z przyrodniczych symboli Madery. Na dodatek może być oczywiście chlebek bolo do caco, ale zamawiamy jeszcze te kostki kukurydziane, miglio frito, czyli smażona kukurydza. Powstają z gęstej przyprawionej masy z mąki kukurydzianej i następnie są smażone, chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku. Wychodzimy bardzo zadowoleni i nasyceni. Było smacznie. Ale, no właśnie, koniecznie musimy wam polecić jeszcze jedną wyjątkową restaurację. Wyjątkową zarówno ze względu na smak, jak i na atmosferę. A poza tym musimy spróbować co najmniej jeszcze jednego maderskiego dania. To restauracja Alta Vista. Położona jest nieco wyżej nad miastem Funchal. Od samego progu czujemy, jakbyśmy byli gośćmi w domu u pani Dory, która prowadzi tę restaurację.
Więc oczywiście tu też musimy zamówić słynny chlebek bolo do kako. Jak pachnie. Wiecie, że lubimy zjeść, więc wybieramy soczystego steka z portugalskiej wołowiny i pora na danie koronne – eszpada. To ryba smażona i podana po madersku z bananem. Ryba to pałasz czarny, głębinowa ryba o długim ciemnym ciele i ostrych zębach, którą pokazywaliśmy już wam na targu Mercado dos Lavradores. Niektórzy twierdzą, że wersja z bananem została stworzona tylko dla turystów, bo wiadomo, że tu bananów w bród. No ale jeśli stworzyli coś specjalnie dla nas, to my tego przecież odmówić nie możemy. A do tego jeszcze ze słodkim uśmiechem pani Dora serwuje nam swój drink – sangrię z marakui. Śmiało można powiedzieć, że jesteśmy ugoszczeni jak w 7. niebie. Jest odpowiednio dużo, pysznie, domowo i madersko. Jakby tego było jeszcze mało, na pożegnanie i na dobre trawienie pani Dora częstuje nas słynnym maderskim napojem, jakim jest poncha. The best poncha from Madeira, okay? To drink na bazie maderskiego rumu z dodatkiem soku owocowego. Może być cytryna, pomarańcza lub marakuja, jak tutaj. So now. Cięcie. Cinti, saúdo, saúdo. A więc tak, właścicielka, Pyszne jedzenie. pyszne jedzenie. Polecamy. Można powiedzieć, że dzięki tej wizycie mamy już jakąś znajomą na Maderze. Poprosiliśmy też panią Dorę, aby sama zaprosiła was do swojej restauracji. Português Restaurante Alta Vista and Funchal Madeira. The best food Madeira, okay? Thank you, obrigado. Obrigado. Jak widzicie, było z uśmiechem, serdecznością i pysznymi maderskimi smakami. Hello. Polecamy wam restaurację Alta Vista. Nad miastem Funchal zapada zmrok. Nadmorska część miasta otoczona jest wzgórzami stworzonymi z miliona świateł. Fort Santiago wznosi się spokojnie, jak od wieków oblewany silnymi falami oceanu. Na drugim końcu nadmorskiej promenady w porcie, jak zawsze, o wiele więcej turystów. Wieczór to też pora, gdy niektórzy powracają promem z pobliskiej wyspy Porto Santo. Przyjemny wieczór na Maderze to doskonały czas na spacer nad morską promenadą. Turyści mogą odpocząć po dniu zwiedzania i poznawania Madery. Wąskie uliczki Starego Miasta to miejsce, w którym oczywiście wieczorem można zjeść pyszne maderskie smakołyki w niezliczonej ilości restauracji. To też czas, kiedy można przespacerować się uliczką Santa Maria. Można przystanąć koło katedry, a na słynnej ulicy Avenida Arriaga nawet wieczorem można podziwiać kompozycje kwiatowe i wyjątkowe rośliny. To przecież maj, więc trwa festiwal kwiatów, które cieszą wszystkich także i wieczorami. Na to wszystko spogląda João Gonçalves Zarco, który to wszystko tu i mieszkańcom, i turystom przed laty urządził. I w tym miejscu chcielibyśmy pozdrowić wszystkich oglądających kanał Łukasz i Radek. Dziękujemy, że wspólnie z nami odwiedziliście stolicę Madery Funchal. Jeśli się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górę i zostawieniu komentarzy. Zobaczcie też kolejne części naszego cyklu o Maderze, w których opowiemy, co można zobaczyć na północy i południu wyspy. To była najlepsza decyzja na Maderze. W ten sposób ten szlak przejdziecie najszybciej. On mi się już zaczął podobać. Do zobaczenia.